Witam, Ryszard Borowiecki, 10 grudnia 2023 rok. Akurat ten kosmogram zrobiłem na godzinę 12, tak jak prawidłowo się robi. O, tak właśnie wygląda. I mamy tutaj na dole, nie wiem czy widać, czy też nie, dwa samce raka. Rak. Bardzo specyficzny znak, dlatego że otwiera następną ćwiartkę, czyli pierwsza to jest baran, druga ćwiartka to jest właśnie rak. Rak w samym kosmogramie, 4. sektor, mówi o korzeniach, o rodzinie, o domu, o historii, którą niesiemy z sobą. Ale tutaj trzeba przyznać, że naprzeciwko raka jest Merkury. Planeta, która nas najbardziej interesuje, bo niedługo retrogradacja oczywiście, ale też trzeba zastanowić się, gdzie jest Księżyc w tej chwili. Jest w Skorpionie, ponieważ władcą tego znaku jest Księżyc. Jak to się ma do tego wszystkiego? Ponieważ dzisiaj jesteśmy w znaku jeszcze Strzelca, ale za chwilę znajdziemy się w lunarnym Koziorożcu. Ale do nowiu jeszcze mamy parę dni. Co się dzieje? To co mamy, to co chcemy mieć, to czego pragniemy, to wszystko, co nas najbardziej interesuje, to co posiadamy. Na ile jesteśmy zdolni do pewnych ruchów, które powodują to, że pragniemy mieć dom, pragniemy mieć kawałek swojej ziemi i pragniemy mieć dobra w formie samochodu, w formie ubrań i wielu jeszcze rzeczy innych, takich jak komputer, pralka, czy tam jeszcze. I to wszystko jest bliskie rakowi. Rak przede wszystkim gromadzi i zabezpiecza. Ale to jeszcze jest za mało. Czy on w tym momencie, jeżeli jest w Strzelcu, kiedy to staje się dla niego lekko trudne, dlatego że Strzelec jest zupełnie inny, ale w tym jest właśnie ta szansa, że każdy Strzelec urodzony właśnie w tym dniu ma taką tendencję zbieracza. Takiego człowieka, który ma hobby, które idzie w kierunku, nazwijmy to, posiadania. I też teraz rozgrywają się te wszystkie sprawy na arenie naszego przede wszystkim umysłu i przestrzeni, właśnie ta walka o przestrzeń, co jest, kogo i dlaczego. I wychodzą te wszystkie afery, które nas niby interesują, a jednak my nie potrafimy spojrzeć prawdzie prosto w oczy. Czyli właściwie jesteśmy takim, nazwijmy to narodem, bo rak to także naród, to ludzie, czyli tak nasi sąsiedzi mówią mały land, ten średni land i wielki land, czyli rodzina, przypuśćmy tam to województwo, no i kraj.
Pamiętajmy jeszcze o jednej rzeczy, która jest najważniejsza. Że to wszystko dzieje się w tym całym obszarze, który nadaje nam taki sygnał bardzo istotny, na ile jesteśmy zdolni do tych rzeczy, a nie innych. Jesteśmy z natury naszej bardzo agresywni, ze względu na to, że nie lubimy, kiedy coś tracimy. Ale to wtedy tylko się ujawnia, kiedy jest naprawdę bardzo smutno. Na razie jeszcze nie widać tego smutku i na razie nie widać tego całego ruchu działań, a przecież rzeczy dzieją się bardzo istotne i jestem zdziwiony troszeczkę, że nie mamy jakby możliwości. Kiedy tutaj akurat w miesiącu Raka, kiedy było jeszcze ciepło, zbierały osoby podpisy pod pewnymi tam historiami. Przede wszystkim właśnie tej historii, która w tej chwili jest najbardziej na tapecie. Nikogo to nie interesowało, że może nagle stracić kawałek swojego obszaru. Nikogo nie interesowało to, że nagle będzie mogło coś się dziać z nim, jeżeli zostanie pozbawiony na przykład chociażby swojego domu, czy też ojcowizny, czy jeszcze innego źródła w pewnym sensie utrzymania, jeżeli patrzymy na to w odpowiedni sposób, bo komuś się wydawało albo komuś się dzieje i to jest najciekawsze. Podpisuje się jakiś układ, który nagle zaczyna wyrastać i okazuje się, że na moim obszarze nie jest to moje. Bez żadnego wypowiedzenia, bez żadnego działania, a przecież musimy brać pod uwagę, że najważniejszą rzeczą jest posiadać swoje serce i to, co najbardziej znamy z dzieciństwa, kto ty jesteś? Polak mały. Jaki znak twój? Orzeł biały. Czym twa ziemia? Mą ojczyzną. Czym zdobyta? Krwią i blizną. I tak można mówić. Każde dziecko powinno to znać i powinno być to najważniejszą rzeczą, jaka jest. Bo jest to właśnie ten rak. Ale mówimy o raku, czy mówimy o strzelcu? A przecież ci, którzy są gdzieś tam za granicą, którzy są traktowani jako nasi rodacy. Czy naprawdę my musimy w tej chwili tłumaczyć, co to znaczy ojczyzna? Czy naprawdę w tej chwili nie możemy rozpocząć proszenia tych wszystkich i zebrania tych wszystkich, którzy noszą orła w sercu? To jest, a strzelec ma to za zadanie. Żeśmy zapomnieli o tych wszystkich, którzy gdzieś tam mieszkają. Mieszkają w kraju wodnika, tylko nie tego pod Paryżem, tylko tego drugiego. Tu nie chcę wymieniać dlaczego. Ci, którzy śledzą tutaj ten blog, czy te opowieści moje, to wiedzą, co to jest wodnik. Wodnik razem właśnie z rakiem. I dlatego rak w tej chwili buduje pewną historię.
pewną historię, że my czegoś nie chcemy, że my chcemy zupełnie coś innego. I to jest właśnie ta narracja taka dosyć niesympatyczna. A musimy brać pod uwagę, że chociażby w literaturze naszej jest taka książka, której akurat nie posiadam. Ilu naszych dziadków, pradziadków, czy jeszcze dalej, tam się udali, tak jak Wokulski, i zostali. Zostali na tych ziemiach i budowali tamtą kulturę. Chociażby niezbyt sławna osoba, a trzeba przyznać, że związana bardzo z nami. Tylko oczywiście więzami tymi, że się tutaj urodził, to Dzierżyński. Jeden z najciekawszych postaci, ponieważ sami Rosjanie chyba nie wiedzą, ile on wyciął Moskali. A za co? Za to, że mu jego miłość zniszczyli. I stworzył machinę niesamowitą. Oczywiście, że mówi się, że więcej takich Polaków i Polski by nie było. No, to jest inna historia. Ale trzeba Rosjanom uzmysłowić pewne rzeczy, które są dla nas tak istotne, a dla nich tak przykre. Moment, kiedy opuściliśmy ich stolicę, w tej chwili traktują jako zwycięstwo. Ale nie biorą pod uwagę, że kosmonautykę Ciołkowski też był Polakiem i to jeszcze z Sieradza, który się tam urodził, który, jeżeli przejrzycie w Wikipedii, urodził się gdzieś na Syberii. Zapytajcie się jakiegokolwiek Sieradzanina, odpowie wam, nawet pokaże dom, w którym mieszkał, jeżeli jest osobą starszą, bo młodzi się tym nie interesują, bo nie muszą, bo to nie ich historia, ale przez to też Sieradz ma swoją legendę, o której kiedyś opowiem oczywiście, ale nie tutaj, bo chyba że zmieni się narracja, to wtedy będę mógł fechtować złośliwym ozorkiem. A jak nie pamiętacie, starszych się zapytajcie, co to za dziwne miejsce. Popatrzmy sobie jeszcze dalej i głębiej w tę historię Strzelca, gdzie Strzelec jest podróżą gdzieś daleką w świat, za chlebem. I tak żeśmy wędrowali, ale nie przywołaliśmy do macierzy tych wszystkich, którzy gdzieś tam byli, ale Paderewski, kiedy wybuchła wojna, grał na fortepianie, tam gdzieś w Ameryczce i zdobył finanse, zdobył przyjaźń i wówczas Polacy unieśli serca i stanęli gdzieś tam w Londynie, czy pod Londynem, czy w Szkocji, w swoich maszynach i powstały londyńskie orły, nasze polskie. Piloci, sprawdźcie, ile dywizjonów było tych naszych, albo przecież kanadyjskich, w nich byli Polacy i amerykański, jeżeli się nie mylę też. I przypomnijcie sobie jeszcze jedno, to co mnie najbardziej zdziwiło, kiedy było Westerplatte i przyjechał prezydent Bush. Stanął przed naszym Westerplatczykiem na baczność. Oddał mu cześć. Za co? Za białą gwiazdę. Czy my potrafimy? Wszystkich świętych jestem na grobie pana Żołnika, który stał obok. To ten, który nie chciał podać Niemcom ręki. Czy jest to bohaterstwo, czy wybryk? Czy nieposłuszeństwo? Dla mnie
bohaterstwo. Za to, że nie przeprosili, nie umieli to, że Kolu ukląkł, a on tam z wodnikiem się brata i kombinował na każdą stronę. To nie chodzi o to. Chodzi o to, że oni nie zrozumieli tego, że nas ograbili. Wywieźli kompletnie wszystko, co było możliwe. Nasze dzieci też. Może gdy rozpocznie się genetyczne badanie, skąd jesteś, gdzie twa ziemia, to wtedy się może okazać, że połowa ich to Słowianie. Tak nazywamy. Albo Lachowie. Co bardziej bym wolał, żeby to był Lechiston niż ta Polonia, bo mnie to troszeczkę boli, że Lechiston to ogromna siła. Tak jak jest Lechia, ta ziemia, czyli poznańska, i dzisiaj tylko został trunek, czy piwo, które każdy poznaniak tylko to pije, ze względu na patriotyzm. Czy pijesz też swoje piwo, które jest rodzime, czy stworzono w twoim regionie? To mogłoby być na przykład łódzkie, warszawskie. O, ktoś powie, przepraszam, jest Warka. No, tak. A Kiper w Koszalinie. To prawda. A w innych miastach też macie regionalne, jakieś swoje i tylko to pijecie? To jeszcze by można rzec, to najbardziej sławne. To z gór. No ale zostawmy ten. Chociaż jest taka mandala piwa. Jest. Kiedyś na pewno przekażę wam. To profesor Leszek Werec napisał. To jest taki esej. Wspaniały zresztą. I trzeba to znać, jeżeli zna się astrologię, bo królewska wiedza jest po to, żeby rozjaśnić sobie myśli w głowie, a nie być na rauszu, chociaż z rauszem czasami trzeba. Każdy strzelec lubi, jak Zagłoba. Za kołnierz nie wylewaj, lekko trunek jemu przypisuje, ani muszu. No cóż, czasami trzeba ruszyć do boju, bo kobiety się nudzą. I to jest morał ten cały, żeby zagrały pary i szły w poloneza. No cóż, prawie wiersze, ale wczoraj byłem na Fredrze i w Teatrze Jaracza. Oczywiście, a dlaczego nie? Czy wczoraj? Nie. A jednak w sobotę. A dzisiaj jest niedziela. No i cóż, słuchajcie, uciekam już i kończę tą moją wypowiedź i cieszę się, że jesteście, że subskrybujecie. Jeszcze potrzeba tylko 100 osób, jak tylko wchodzicie, bardzo proszę. Bardzo dziękuję za ten wpis, który był na temat właśnie tej przemiany, bo mnie chodziło o Awatar, ale brałem to pod uwagę, ten film Awatar, a nie brałem tego, co tutaj osoba opisała. I proszę mi mówić, Ryszardzie, to, że ktoś tutaj panuje, ja cały czas mówię, jesteśmy na ty. Dlaczego? Nie wiem, dlaczego ten pan, Ryszard, wystarczy, i upoważniam wszystkich do tego. Dlaczego? Dlatego, że tutaj w internecie jesteśmy wszyscy równi.
No trudno, że po nazwisku, no muszę się przedstawić. To wszystko, co jest dzięki Wam, bo do Was mówię, a tutaj, jeżeli osoba znalazła się i dzięki jeszcze o tym jednym przypomnieniu, że ten awatar jest także w tym izraelskim, tak, znaczeniu hebrajskim, chociaż i nie jest mi obce, ale o tym, szczerze mówiąc, nie wiedziałem. Bo no, nie wszystko trzeba wiedzieć, a jakoś ten awatar zamydlił oczy i to jest najciekawsze to, że ta przemiana, tak, postaci w postać zła walczącego z dobrem albo i pozostawienie tylko złej cechy, no bo przecież chyba po to istnieje. I w gruncie rzeczy to jest kruk krukowi oka nie wykole, ale to nie jest ta zasada, tylko można by powiedzieć, że przemiana jedno w drugie, które w tej chwili właściwie istnieje na arenie naszego parlamentu. Hop, siup i zmiana siedzeń. Wszyscy klaszczemy. To jest przerażające, wiesz, bo teraz jest strzelec i strzelec będzie pokazywać nam drogę. Tylko czy pokaże nam drogę, czy ktoś sypnie prosto w oczy piachem? Bo ten piach już czuje, wiesz, czuje go, bo tak się troszeczkę snuje. To, co było te 2 lata temu, tak, i te powściągliwości, takie niby ciche, a jednak coś doszło do tej służby, która dzisiaj nie jest służbą, a nakazem, czy możliwością i co najciekawsze, że to, co mnie najbardziej bawi, że rządzi tym nie osoba o tym zawodzie. A przecież jak to jest możliwe? Jeżeli jestem, no w tej chwili już tak, ale zawsze by się przydał człowiek, który jest, przypuśćmy, profesorem, ale na wysokim poziomie. Nie na takim jak ten, który ostatnio tam wygłupiał się, bo nie. Znam takich i nawet jeden jest z czasów moich, ale nie poddał się presji. To jest najważniejsze, bo ten zawód i ta przysięga zmusza do czegoś. To jest ogromna chwila. Nawet sobie nie wyobrażacie. Ci, którzy byli w harcerstwie, którzy dostali krzyż, też poczuli tą siłę być harcerzem. I co ciekawe, co mnie bardzo zdziwiło, że ostatnio miałem przyjemność słuchania, że w Glasgow są polscy harcerze. Jest drużyna. Jak to możliwe? Tam w Szkocji, gdzieś daleko? Ciekaw jestem, czy jest w Edynburgu, w takim mieście jak Kraków, jak Szekspir, jak Gdańsk, gdzie też jest teatr szekspirowski. Bo Edynburg to stolica przecież Szkocji. Nauczmy się tego jednego, co Jowisz nam każe. Kochajmy wszystkich, nas, Polaków, a my siebie nawzajem. Ten rak sprzyja, tylko czy potrafimy, czy ktoś tego raka nie wrzucił do gorącej wody, albo sprowadził nam tego parszywego, który te nasze po prostu pogonił. Tutaj w stawie na środku fabryki
jest takie bajorko małe. Jeszcze niedawno żyły tam czerwone raki. Teraz nie wiem, czy już nie są te inne, te nie nasze. A to serce boli. Rak jest właśnie sercem. Jeszcze żołądkiem, bo przez żołądek do serca każda panna trafia, każdego mężczyznę. No cóż, taka jest nasza męska natura. Do zobaczenia, trzymajcie się i powodzenia z Bogiem. Najważniejsze to, żebyśmy zrozumieli w sobie tego wspaniałego raka, a zanieśli tą szczałą strzelca do drugiej osoby, żeby się po prostu kochali. Bo to jest najpiękniejsze słowo. Amor przecież strzela. I zostajemy poddani drugiej osobie. Mężczyzna kobiecie, a czy kobieta mężczyźnie, niech one się wypowiedzą. Co byśmy byli warci bez was? Drogi strzelczynie, nie tylko. Panie. Do zobaczenia z Bogiem jeszcze raz. Powodzenia. Do jutra.